Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj propozycja obiadowa. Przygotujemy sobie pieczone kotlety mielone. Jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyjdą, zapraszam do oglądania. Do przygotowania kotlecików będziemy potrzebować 60 g cebuli, 1 ząbek czosnku, 5 gałązek natki pietruszki, 2 gałązki lubczyku, 100 g marchwi, 300 g mielonego mięsa indyczego, 100 g kaszy jęczmiennej ugotowanej już, 1 łyżeczka suszonego majeronku, 5 g musztardy średnio ostrej oraz 1 szczypta mielonego czarnego pieprzu. Czas przyrządzania 10 minut, łączny czas 30, czyli szybki przepis. Przepis oceniany jako łatwy i jest to oficjalny przepis z platformy Messier Cuisine. Wyjdzie nam z tego 8 kotlecików. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek rozgrzewamy piekarnik 180 stopni grzanie góra-dół. 180 stopni grzanie góra-dół. Odpalamy. Małą cebulę kroimy na pół i wrzucamy do pojemnika miksującego. Ja już mam cebulę. Kroję ją na pół. A nawet i na ćwiartki. I do tego dodaję ząbek czosnku. Następnie dodajemy 5 łodyżek pietruszki oraz lubczyk. Jeżeli chodzi o pietruszkę, to jak najbardziej ją mamy świeżą. Z lubczyku dzisiaj skorzystamy z takiego gotowego mielonego. 5 łodyżek wrzucone. Lubczyk dodam sobie nasz mielony, taki ususzony już. Duża marchew musi być obrana, kroimy na 2 cm kawałki, wrzucamy do pojemnika. Ja sobie bezpośrednio nad pojemnikiem ją kroję, tutaj nie potrzebuję do tego deski. Marchew w pojemniku. Następny krok. Cebulę, czosnek, lubczyku wkładamy do pojemnika miksującego. Ja już to na bieżąco wszystko wkładałam. I teraz wszystko miksujemy. 5 sekund, obroty prawe 6. Sekund zakończone. No troszkę nam się to zmiksowało. Zobaczmy kolejny krok. W kolejnym kroku wszystko ściągamy ze ścianek na dno naszego pojemnika. Przyznam, że na ten moment bardzo ładnie to pachnie tą świeżą pietruszką, zmieloną marchewką, czosnkiem i cebulą. Jeśli to konieczne, możemy powtórzyć rozdrabnianie. No cóż, mi się wydaje, że to jest drobne, ale jeżeli do kotlecików, to ja bym to jeszcze raz rozdrobniła, także zamykam pokrywę i będziemy wykonywać kolejny krok. My go nie pomijamy. Jeżeli Wy chcecie takie większe kawałki, to zostawcie. I tutaj mamy ponownie 5 sekund, obroty 6. Zobaczmy teraz. No i teraz jest zdecydowanie lepiej, bo to będzie taka delikatna, gładka masa w naszych kotlecikach. Wszystko ja już zgarnęłam w międzyczasie łopatką. Dodajemy mięso mielone z indyka. My tutaj mamy mięso mielone z indyka, jest to pierś. Kupiliśmy wcześniej pierś, zmieliliśmy ją, zamroziliśmy i dzisiaj korzystamy już z rozmrożonej. Fajna opcja na szybki obiad. Dodajemy kaszę jęczmienną. Co ważne, kasza jęczmienna musi być ugotowana. Tam też jest wskazówka, ja sobie kaszę odpowiednio wcześniej ugotowałam, wystudziłam, odważyłam i teraz dodaję ją do naszego pojemnika. Wrzucam majeranek, następnie pół łyżeczki musztardy i szczypta pieprzu. Co dziwne, nie dodajemy tutaj w ogóle soli. Ja myślę, że tutaj nie ma w przepisie, ale my jednak tej soli odrobinkę dodamy. Niedużo. Myślę, że wystarczy. Teraz wszystko mieszamy. Przez 1 minutę obroty lewe 3. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię te masy mieszane w Lidlo Mixie. One są takie gładkie i lepiące. Mieszanie zakończone. Sprawdźmy, jak nasza masa się wymieszała. No, wydaje się wymieszana. Wydaje mi się, że to jest to, co miało być. Także zobaczmy kolejny krok. Musimy przyłożyć masę do innego naczynia. Zwilżonymi dłońmi formujemy kotleciki, układamy je na blasze wyścielonej papierem do pieczenia. Dobra, przeniesiemy się i zaraz będziemy to robić. Ja sobie przyłożę to do miski po mięsie surowym, nawet i po kaszy, przepraszam. I zaraz będziemy z tego formować kotleciki. Będzie nam łatwiej wtedy całość mięsa zużyć, bo tutaj te noże jednak troszkę utrudniają takie wybieranie dłonią. Nalałam sobie do miseczki wody, żeby zwilżać dłonie i ja będę dzisiaj to piekła w naczyniu żaroodpornym, nie będę niczym tutaj smarować. Ciężko mi powiedzieć ile, myślę, że może takiej wielkości będą to kotleciki, tak żeby nam wyszło 8, myślę, że jak wyjdzie 10 to też nic się nie stanie. Po prostu będzie można zjeść więcej. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie.
Jak widzicie, dzięki temu, że zwilżymy dłonie, te kotleciki ładnie nam się formują i odchodzą od dłoni. Dobra, ja będę w międzyczasie sobie robiła tutaj wszystkie pulpeciki, a do Was wrócimy, jak już będą ulepione. Ogólnie jestem mistrzynią dzielenia i zamiast 8 wyszło mi 9, ale tak jak przypuszczałam, ale nie chciałam też robić jakichś takich gigantyczy. Dobra, teraz wkładamy to do nagrzanego piekarnika i pieczemy 15-20 minut, czyli faktycznie bardzo szybki temat. Żeby nasze kotlety nie były suche, tak właśnie sobie stwierdziliśmy, że podlejemy je odrobiną wody. Dzięki temu one będą takie uparowane. Dobra, wrzucamy teraz do piekarnika. I pieczemy 15-20 minut. Ja ustawiam sobie czas 15 minut i będę obserwowała, czy one będą jeszcze wymagały tych dodatkowych 5 minut. Zostało 20 sekund pieczenia naszych pulpecików i jak widzicie, one nawet się nie zarumieniły, więc ja myślę, że 5 minut to nawet będzie za mało. My doklikamy 10 minut. Oczywiście będziemy obserwować w międzyczasie, ale jak sami widzieliście, są blade, czyli to jeszcze nie ten moment, który powinien być. Czekamy 10 minut. Minęło 10, nasze placuszki nadal są blade i stwierdziłam, że przełączymy tryb na termoobieg, doklikamy dosłownie 5 minut i one wtedy się zarumienią, bo wydaje mi się, że już są upieczone, tylko nie są zarumienione. Także ostatnie 5 minut i wyciągamy. Dołożony czas pieczenia dobiegł końca, wyłączam piekarnik i wyciągamy nasze pulpeciki. Wyciągamy pulpeciki, jak widać minimalnie się zarumieniły, ale już nie będziemy ich dłużej piekli. I cóż, przekładamy je na talerz, a z Wami spotkamy się z gotowym daniem. Nasze kotleciki dzisiaj w towarzystwie kaszy po prostu ugotowałam mniej więcej oraz grzybków, żeby czymś kwaśnym przełamać trochę ten smak. Tak się prezentuje gotowe, skończone danie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, smacznego! Słuchajcie, myślę, że to jest czas na spróbowanie naszych kotlecików. Nie są twarde, jak widzicie, sporo w nich warzyw, wszystko ładnie wymieszane. Próbujemy, smacznego. Słuchajcie, mam pewne już przemyślenie po krótkim spróbowaniu. Pierwsze co, to zdecydowanie trzeba je dosolić. Ogólnie w przepisie w ogóle soli nie było, a my posoliliśmy je niewielką ilość. No niestety są zdecydowanie niesłone. Wydaje mi się, że podlanie wodą dość dobrze wpłynęło na nie, ponieważ są turbo mięciutkie, turbo puszyste, nie są takie zbite, twarde. Warzywa wszystkie w środku są miękkie. Marchewka delikatnie się gdzieniegdzie przebija, da się wyczuć jej strukturę, że ona jest. Wydaje mi się, że to są takie bardziej, jakby to określić, to nie są takie stricte mielone, jakby się mogło wydawać. One są, czuć, że są delikatne, są zdecydowanie lżejsze od takiego klasycznego kotleta mielonego. Być może dlatego, że są w piekarniku, być może dlatego, że myślę, że spokojnie połowa składników na te kotlety to były po prostu warzywa. Dodaliśmy 300 g mięsa z indyka, pozostałe 100 marchewki i innych ziół i przypraw, ale ogólnie smakowo są bardzo dobre. Moim zdaniem brakuje w tym przepisie soli i to zdecydowanie. Też sobie spróbuję po dosoleniu i myślę, że teraz będą naprawdę świetne. Słuchajcie, niebo a ziemia. Koniecznie brakuje tutaj soli, także jak będziecie robili, uważajcie, żeby to wszystko posolić. Słuchajcie, z naszej strony wszystko. Dajcie znać, czy robiliście już ten przepis. Jest dość mocno popularny, kilkaset opinii ma i są w większości pozytywne, więc zakładam, że Wam smakuje. Jak widzicie, tak się prezentuje kompletne danie. Grzybki marynowane, kasza, kotlety. Aha, i jeszcze jedno. Wydawać by się mogło, że tak duża ilość marchewki, bo jak widzicie, tego jest naprawdę sporo. Tutaj przebija się ta marchewka. Wcale nie są słodkie. Są po prostu takiego neutralnego smaku, przebija się zdecydowanie mięso. Kasza wydaje mi się, że stała się bardziej takim wypełniaczem, ponieważ w ogóle jej nie czuć nigdzie. A jest i daliśmy chyba jej 100 gramów z tego co pamiętam, także 100 gramów kaszy, 100 gramów marchewki, 300 mięsa, tak jak mówię, pół na pół z warzywami, tak. Dobra, żeby nie przedłużać, widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!